Kontynuujemy nasz cykl podróże po Stanach Zjednoczonych, dzisiaj w odcinku Georgia. Georgia to stan, który leży na styku południa, historii i nowoczesnej Ameryki. To miejsce, gdzie spotykają się plantacyjna przeszłość, wojna secesyjna, ruch praw obywatelskich i dzisiejsza polityczna huśtawka, od której bardzo często zależą losy całych wyborów w Stanach Zjednoczonych. Historia Georgii zaczyna się w 1733 roku, kiedy brytyjski filantrop James Oglethorpe założył kolonię jako bufor między hiszpańską Florydą a brytyjskimi Karolinami. Co ciekawe, na samym początku Georgia miała być czymś w rodzaju eksperymentu społecznego. Zakazano bowiem niewolnictwa i alkoholu. Ten idealistyczny projekt szybko jednak upadł i Georgia stała się typowym południowym stanem opartym na rolnictwie i pracy niewolników. Podczas wojny secesyjnej była jednym z kluczowych stanów Konfederacji, a jej terytorium stało się areną jednych z najważniejszych marszów wojennych, w tym słynnego marszu generała Shermana. I co prawda jest to odcinek typowo o Georgii, ale nie sposób nie rozwinąć historii generała Shermana i całego marszu właśnie przez ten stan aż do morza. Jest w historii wojny secesyjnej kilka nazw, które do dzisiaj działają na wyobraźnię jak uderzenie obuchem. Gettysburg, Antietam, Appomattox, ale jest też jedno nazwisko, które na południu przez dekady brzmiało niemal jak klątwa. Sherman. Kiedy słyszymy marsz do morza, niemal automatycznie widzimy płonącą Georgię. Zniszczone tory kolejowe, dym nad Atlantą i tysiące żołnierzy Unii maszerujących przez serce Konfederacji. W pamięci zbiorowej Sherman urósł do rangi człowieka, który nie tylko pokonał południe militarnie, ale złamał je psychicznie. Tyle, że prawda jest bardziej złożona i przez to jeszcze ciekawsza. Bo Sherman nie chciał po prostu niszczyć dla samego niszczenia. On chciał zrobić coś znacznie bardziej nowoczesnego, wręcz niepokojąco nowoczesnego jak na XIX wiek. Uderzyć nie tylko w armię przeciwnika, ale w jego zdolność do dalszego prowadzenia wojny i wiarę społeczeństwa, że ta wojna ma jeszcze sens. Po zdobyciu Atlanty w 1864 roku Sherman stanął przed pytaniem, co dalej? Mógł zostać, pilnować miasta i ciągnąć wojnę miesiącami. Mógł ścigać resztki konfederackich sił według starej szkoły wojennej, ale wybrał rozwiązanie, które wydawało się szalone. Odciąć się od własnych linii zaopatrzenia i ruszyć przez Georgię ku oceanowi, żyjąc z tego, co armia znajdzie po drodze. I to nie była zwykła ofensywa, to był komunikat. Sherman chciał pokazać mieszkańcom południa coś, czego propaganda w Richmond nie była już w stanie ukryć. Że rząd Konfederacji nie potrafi ich obronić, że armie południa nie są w stanie zatrzymać Unii i że wojna, którą obiecywano wygrać, w rzeczywistości rozsypuje się od środka. 15 listopada 1864 roku około 62 000 żołnierzy opuściło Atlantę. Nie szli jedną kolumną, rozlewali się szeroko przez krajobraz Georgii jak stalowa fala. Przed nimi ciągnęły się pola, plantacje, magazyny, miasteczka, mosty, linie kolejowe. Wszystko to, co jeszcze karmiło i utrzymywało Konfederację przy życiu. I właśnie to miało zostać uderzone. Żołnierze Shermana wyrywali szyny kolejowe, podkładali pod nie ogień, rozgrzewali metal do czerwoności, a potem wyginali tory wokół drzew. Tak powstawały słynne krawaty Shermana. Powyginane, bezużyteczne kawałki żelaza, symbol tej kampanii. Tory nie miały już wozić żołnierzy, amunicji ani żywności. Mosty miały nie służyć już nikomu. Magazyny zboża, składy, warsztaty i wszystko, co podtrzymywało wysiłek wojenny południa, miało zniknąć. Plotki rozchodziły się szybciej niż wojsko. Sherman urastał do rozmiaru demona, który jest wszędzie naraz. W południowej wyobraźni stawał się kimś więcej niż generałem, stawał się uosobieniem upadku całego porządku, a za maszerującymi kolumnami ciągnęli również ci, dla których marsz oznaczał coś zupełnie innego – niewolnicy. Dla tysięcy czarnych mieszkańców południa Sherman nie był tylko niszczycielem, był zwiastunem końca Starego Świata. Za armią ciągnęły tłumy wyzwolonych ludzi, często nie mających dokąd iść, ale wiedzących jedno – za linią Unii jest większa szansa na życie niż za plecami konfederackich kawalerzystów. Po tygodniach marsz Shermana dotarł do celu. Savannah padła 21 grudnia 1864 roku. Wtedy wysłał Lincoln ów słynny telegram, ofiarując miasto jako prezent gwiazdkowy. Sherman nie prowadził wojny z czystej nienawiści. Prowadził ją tak, jak rozumiał jej logikę. Dopóki się opieracie, będę niszczył waszą zdolność do walki. Gdy przestaniecie, przemoc ustanie. Dlatego marsz do morza był czymś więcej
więcej niż tylko pochodem przez Georgię. Był zapowiedzią nowoczesnej wojny totalnej, wojny, w której celem nie jest już tylko armia przeciwnika, ale całe jego zaplecze, morale, infrastruktura i wiara w zwycięstwo. A my wracamy do samego stanu Georgia. Symbole stanu Georgia do dzisiaj niosą duży ładunek historyczny. Flaga nawiązuje bezpośrednio do symboliki Konfederacji, co regularnie wywołuje dyskusje i kontrowersje. Pieczęć stanu przedstawia 3 kolumny symbolizujące władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i sądowniczą, a nad nimi widnieje motto Wisdom, Justice, Moderation, mądrość, sprawiedliwość i umiar. Drzewem stanu jest dąb, kwiatem azalia, a przydomek Peach State, czyli stan brzoskwini, mimo że dzisiaj Georgia nie jest już największym producentem tych owoców, pozostał elementem jej tożsamości. Współczesna Georgia to jeden z najszybciej rosnących stanów w USA, liczy ponad 11 milionów mieszkańców, a jej stolicą i największym miastem jest Atlanta. Potężne centrum biznesowe, logistyczne i kulturowe południa. To tutaj swoje siedziby mają takie giganty jak CNN, Delta Airlines czy Coca-Cola. Lotnisko Hartsfield-Jackson w Atlancie przez lata było najbardziej ruchliwym portem lotniczym świata, co najlepiej pokazuje znaczenie Georgii w skali całego kraju. W rankingach Georgia wypada bardzo kontrastowo. Z jednej strony rozwijający się sektor technologiczny, finansowy i filmowy, Georgia stała się wręcz Hollywood południa. Z drugiej strony wciąż boryka się z problemami w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji i z dużymi różnicami społecznymi między miastami a prowincją. To stan dwóch światów funkcjonujących obok siebie. Politycznie Georgia jest dzisiaj klasycznym swing state. Przez dekady była bastionem republikanów, ale ostatnie wybory prezydenckie i senatorskie pokazały, jak bardzo jest podzielona. Jeżeli chodzi o demografię i społeczeństwo, Georgia odegrała ogromną rolę w ruchu praw obywatelskich. To właśnie z Atlanty Martin Luther King Jr. prowadził swoją działalność. Miasto do dzisiaj bywa nazywane czarną stolicą Ameryki, z silną afroamerykańską klasą średnią, uczelniami historycznie czarnoskórymi i żywą tradycją aktywizmu społecznego. Georgia ma też bardzo wyraźny charakter geograficzny. Na północy rozciągają się Appalachy, zielone, pagórkowate tereny o bardziej tradycyjnym, konserwatywnym stylu życia. Środkowa część stanu to rolnicze zaplecze. Georgia jest jednym z największych producentów drobiu w całych Stanach Zjednoczonych. Na południu klimat staje się niemal subtropikalny, a wschód stanu otwiera się na Ocean Atlantycki. I tam właśnie leży Savannah. Jedno z najstarszych i najbardziej klimatycznych miast południa. Miasto zachwyca siatką historycznych placów, dębami porośniętymi hiszpańskim mchem i architekturą, która w dużej mierze przetrwała wojnę secesyjną. Savannah to romantyczna wizytówka Georgii, często wykorzystywana jako plan filmowy, ale to także miasto o strategicznym znaczeniu wojskowym. Tuż obok działa Hunter Army Airfield, aktywna baza Armii Stanów Zjednoczonych, będąca częścią ogromnego Fort Stewart, jednej z największych baz wojsk lądowych w USA. W Georgii mieszka również rosnąca społeczność polonijna, głównie w rejonie Atlanty i jej północnych przedmieść. Chociaż liczebnie znacznie mniejsza niż w Illinois czy Nowym Jorku, Polonia w Georgii rozwija się dynamicznie. Przyciągają ją niższe podatki, klimat i możliwości zawodowe. Sport i kultura są w Georgii niemal religią. Futbol uniwersytecki z legendarnymi Georgia Bulldogs potrafi zatrzymać całe miasta w sobotnie popołudnia. Profesjonalnie stan reprezentują Atlanta Falcons w NFL, Atlanta Braves w MLB oraz Atlanta Hawks w NBA. Muzycznie Georgia dała światu takich artystów jak Ray Charles, a współczesna Atlanta stała się jednym z globalnych centrów hip-hopu. Georgia ma wyjątkowo mocną listę ludzi, którzy odcisnęli ślad nie tylko w historii stanu, ale całych Stanów Zjednoczonych. Najbardziej symboliczną postacią jest oczywiście wspomniany wcześniej Martin Luther King, ale z Georgii pochodzi również Jimmy Carter, 39. prezydent Stanów Zjednoczonych, urodzony w małym miasteczku. Oprócz wspomnianego wcześniej Raya Charlesa, jednego z ojców muzyki soulu, mamy tutaj również przykład Otisa Reddinga, chociaż silnie związanego z Alabamą, swoją karierę rozwijał właśnie w Georgii, podobnie jak Gladys Knight, cesarzowa soul pochodząca z Atlanty. Julia Roberts, jedna z największych gwiazd Hollywood, urodziła się w stanie Georgia. Stąd pochodzi również Spike Lee, reżyser i producent, którego filmy od lat poruszają kwestie rasowe, społeczne i tożsamościowe w Ameryce, a także Ryan Seacrest, znany z American Idol
również jest dzieckiem Georgii. Atlanta i cały stan to dzisiaj globalne centrum nowoczesnej muzyki. To stąd wywodzą się artyści, którzy zdefiniowali współczesny hip-hop i R&B, czyli Outkast, Ludacris, T.I., Future i Usher, a w ostatnich latach również Migos. Atlanta stała się jednym z najważniejszych muzycznych miast świata, porównywalnym z Nowym Jorkiem czy Los Angeles. Ciekawostka, która dobrze oddaje duch tego stanu. W Georgii znajdowało się Georgia Guidestones, nazywany amerykańskimi Stonehenge, tajemniczy granitowy monument z wyrytymi zasadami dla ludzkości. Do dzisiaj nie wiadomo, kto go ufundował ani w jakim celu. To idealna metafora Georgii, stanu pełnego historii, sprzeczności i pytań bez jednoznacznych odpowiedzi. Wspomniane Guidestones zawierały zasady, dla niektórych kontrowersyjne, w 8 językach, m.in. postulat ograniczenia populacji świata do 500 milionów ludzi i przez lata ten obiekt był źródłem teorii spiskowych, dlatego że łączono go z masonerią. Wczesnym rankiem 6 lipca 2022 roku monument został poważnie uszkodzony i ostatecznie zniszczony w wyniku zamachu z użyciem materiałów wybuchowych. Po eksplozji władze uważały, że pozostałe części monumentu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, więc tego samego dnia zostały całkowicie rozebrane. Przed wybuchem monument był już kilkukrotnie dewastowany. Georgia to Ameryka w pigułce, tradycja i zmiana, południe i globalny świat, konserwatyzm i progres i właśnie dlatego tak często to tutaj rozstrzyga się kierunek, w którym podąża cały kraj. A skoro byliśmy już w Georgii, no to w kolejnym odcinku naszego cyklu Ameryka stan po stanie przeniesiemy się jeszcze głębiej na południe, czyli do Alabamy. To geograficznie sąsiad Georgii, czyli naturalna ciągłość naszej historii. W następnym odcinku zapraszamy do Alabamy.